doubt it. We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus. Jesteśmy dzisiaj na Królestwie 2205 i kontynuujemy nasz tutaj cały cykl opowieści o królestwach i królach. Jest ze mną tutaj Julek, siema. Siemanko, witam. Jak tutaj wiem, Julek jest królem 2205, ale wy tam jakoś rotujecie sobie, tak? Tego króla? Dokładnie tak, jest nas trójka, jest jeszcze Chester Paul i jest jeszcze nasza kobieta w KD, czyli piosenka, która nam wielce pomaga w różnych sytuacjach. No i też rotujecie sobie w trójkę, w sumie bardzo podobna sytuacja jak na 3025. Tam też dziewczyna jest w Radzie, czy tam w R5, więc bardzo fajnie. Ogólnie my tutaj z Julkiem wcześniej trochę porozmawialiśmy, ale też tutaj powiemy wam, jak tu to królestwo wyglądało. To królestwo tutaj do ekipy należy w sumie od KVK 9 tego królestwa. W sumie od tamtej pory tutaj ekipa jest na tym królestwie, przejęła je, więc sobie tutaj działają twardo. No i jak widzimy w sumie od KVK 9, a oni już teraz grają KVK 13, no to już zdążyli zdobyć 2 gwiazdy, więc naprawdę fajny wynik. Tym bardziej, że wiecie, że budować swoje KD na czyjś, że tak powiem, zgliszczach jest ciężko, bardzo ciężko, ale tutaj widać, że ekipie idzie. Słuchaj, Ilek, wy jesteście na seedzie CD? Jak to wygląda u was? No w tym momencie już jesteśmy takie średnie C. Była sytuacja, że byliśmy blisko B, no tam zbijaliśmy siłę. Byliśmy nawet przez chwilę i w D, ale no takie C to jest nasz główny cel i staramy się w dalszym ciągu jakby trzymać gdzieś tą siłę w granicach tego C. No teraz to trochę ciężkie jest, bo te seedy się strasznie się obniżają też, co niestety nie jest czasami dobre. No tak, to prawda, teraz z tymi ogólnie seedami jest różnie. Powiedz nam ogólnie, jak wy tutaj w KVK 9 tego królestwa, a waszym jakby tam pierwszym przejęciu ogólnie KD, jak wy to ogólnie tutaj to zorganizowaliście, no bo w sumie mieliście troszeczkę tutaj pewnie roboty, nie? Znaczy, no nie było to łatwe ogólnie, tak, no była grupka ludzi dosyć mocno przypadkowych, tak, która weszła do tego KD, no trzeba było coś z tego ulepić. Wyeliminować pewne osoby też oczywiście, tak. No nie było to łatwe dla nas KVK. Zresztą jakby tam dla każdego z nas, który jakby wszedł w buty króli, tak, i jakby zarządców całego konsilu, można było powiedzieć, że było to takie pierwsze KVK, którym trzeba naprawdę dowodzić, trzeba wszystko ogarnąć, tak, i to wszystko, no więc no nie było to dla nas łatwe, ale na szczęście już przy pierwszym, który zagraliśmy tutaj na tym KD, udało nam się zdobyć gwiazdkę. Nie powiem, że było to jakby tam w 100% naszą zasługą, bo wiadomo, w seedach C czy D są to jest kilka królestw w jednym kampie, tak, aczkolwiek nie byliśmy najsłabsi w tym całym rozrachunku. Fajnie to zaczęło wyglądać, stwierdziliśmy, że fajnie coś takiego budować. No i tak z KVK na KVK, wiadomo, jedni przychodzili, drudzy odchodzili, no i się w tym momencie już mamy naprawdę, wydaje mi się, że bardzo fajną ekipę zgranych już przede wszystkim osób. Cały czas zresztą też przyjmujemy i osoby nowe, także to nie jest tak, że już się zamknęliśmy w jakimś tam gronie. No, cały czas wiadomo, ktoś odchodzi, ktoś dochodzi, także póki co nam nie najgorzej idzie, że tak się wyrażę. Wasze królestwo jest bardziej tak, ilu tak procentowo, jakbyś to miał tak oznaczyć, polskie? Tak w 60-70% to są Polacy? No w tym momencie to jest tak 90-95% to są Polacy. Okej, czyli w sumie można powiedzieć, że... W tym momencie, znaczy wiadomo, jest jakiś procent obcokrajowców, ale no w tym momencie już jest bardzo znikomy. Nie to, że wyrzucamy takich ludzi, to nie chodzi o to, tylko no
No nawet patrząc na sojusz, tak, rozmowy są cały czas w języku polskim. E, Niektórzy się z tym po prostu źle czują też, tak? No nie mogąc sobie gdzieś tam tłumacząc wszystko, no to wiadomo, tak jak czasami się trafi do jakiegoś koreańskiego królestwa, gdzie trzeba wszystko na przykład tłumaczyć, tak, czy coś, no to są takie bariery czasami językowe czy coś, aczkolwiek mówię, nikogo nie wyrzucamy ze względu na, nie wiem, na narodowość, też nikogo nie odrzucamy przy migracji, jeżeli chodzi ze względu na narodowość. Wiadomo, no szukamy też, staramy się tych Polaków do siebie przygarnąć. Aczkolwiek nie jest to jakiś tam wymóg konieczny, tak? To nie jest tak, że my się tylko i wyłącznie zamykamy na Polaków. Oczywiście, no fajnie, że się trafiają rodacy, zawsze to tam jest i nie masz tej bariery językowej, więc i też łatwiej jest to wszystko wytłumaczyć i wydaje mi się, że też wtedy i panuje lepsza atmosfera. No aczkolwiek no w tym momencie nie mówię, że dążyliśmy do tego, tak, ale mamy KD, gdzie takich aktywnych kont, takich naprawdę, którzy tam i grają i walczą, no to jest około 90 do 90% to są Polacy. No, czyli fajnie. Czy procentowo możecie nawet mieć więcej niż 2732 lub też inne królestwa, bo wiem, że oni zawsze mieli najwięcej procentowo Polaków. Więc naprawdę fajnie, że tutaj też jest takie typowo polskie, ale przypuszczam, że jakbyście mieli jakieś tam dobre podanie jakiegoś zagranicznego gracza, który chciałby zagrać u was, to pewnie byście nie odmówili, prawda? No wiadomo, że nie, no to nie jest tak, że mówię, no nawet teraz podczas ostatniej migracji, no wiadomo, w większości przyszli to do nas Polacy, akurat nam się tak udało zejść z siły, że mieliśmy możliwość wpuszczenia sporej ilości osób, żeby cały czas utrzymać ten nasz seed. Wiadomo, w większości byli Polacy, ale też i nawet się trafiło tam 2 obcokrajowców. Jeden to był Brazylijczyk, drugi chyba Francuz, o ile się nie mylę. Włoch, już teraz nie pamiętam. Ale no nawet taki Brazylijczyk, który teoretycznie nie gra w naszej nawet strefie czasowej czy coś, to nie był skreślony od razu na wstępie. Był oczywiście uprzedzony, że tutaj jest jakby strefa czasowa stricte europejska, tak, więc żeby też nie było problemów takich, że nawet nie będzie miał z kim AP sobie spalić, tak, na jakichś tam tych, ale on twierdził, że on gra właśnie w europejskiej strefie czasowej, no też są tacy ludzie, tak? Może pracuje w innych godzinach, więc to nie jest jakby, no mówię, my nikogo nie skreślamy jakby z samego początku, że jest to ktoś nie z Polski, czy tam nawet nie z Europy, tak? To wszystko zależy od tego, co sobą prezentuje, jakie ma oczywiście statystyki, czy ktoś gdzieś tam wcześniej z kimś tam grał, bo to wiadomo, też tam można wtedy jakichś informacji zaczerpnąć. Więc no tak się staramy prowadzić naszą rekrutację, żeby te osoby, które do nas trafiają, no są mniej więcej tam prześwietlane. No nie to, że patrzymy tylko i wyłącznie na cyferki, bo to też czasami nie jest miarodajne. Staramy się z każdym, jakby nawet jeżeli są to Polacy, tak, no to z każdym staramy się chociaż te 5-10 minut porozmawiać normalnie, głosowo, tak, żeby też zobaczyć, co to są za ludzie, że tak się wyrażę. No to różnie czasami bywa, tak, no mamy taką atmosferę w sojuszu, że cenimy sobie kulturę, cenimy sobie szanowanie siebie nawzajem, tak, nie akceptujemy żadnego takiego, brzydko mówiąc, buractwa. No i też ze względu na to, też w ten sposób budujemy naszą społeczność, tam jakąś większą, mniejszą, ale w ten sposób chcemy działać. A KVK 4, czy KVK, przepraszam, 9, czyli Heroic Anthem, który graliście, wy graliście wtedy jako ten, powiedzmy, taki kamp, który powiedzmy powinien przeważać? Jak to ogólnie wyglądało wtedy? Wy byliście w jakim kampie wtedy? My byliśmy w kampie wody. Okej. I sojusz? Ogólnie sojusz, który wtedy ogólnie brał udział w KVK, było to HFU już wtedy. Ogólnie nazwa naszego sojuszu też była tam jakby kwestią ankiety. Ludzie tam, gracze wysyłali pomysły, jak ma się nasz główny sojusz nazywać. Wybrano Happy Fluffy Unicorns.
No, Śmieszne, nieśmieszne, jak to mówią, zwycięskiej nazwy się nie zmienia, póki co nie przegraliśmy z Kretesem, tak, więc, bo te dwa KV Cup, które zagraliśmy już, tak, a w których nie zdobyliśmy gwiazdek, były też to KVK, jedno było KVK wygrane jako koalicjant, tak, ale no niestety nie nasz kamp, a drugie skończone dosyć szybko i można powiedzieć, znaczy no my byliśmy akurat w obozie przegranych, tak, aczkolwiek no nie było to jakby tak mówiąc przegrane w, nie wiem, w Z7 na Ziguracie, tylko to już było jakby wcześniej załatwione, okej. wcześniej rozstrzygnięte, tak, i Zigurat praktycznie i Z7 było na dobrą sprawę tylko i wyłącznie formalnością. KVK 9 to już w sumie no powiedzieliśmy, wygraliście swoje kiwiki, też mieliście tam, tak mówić, że w sumie sojuszników też mieliście dobrych, że tam udało wam się to przepchać, prawda? Dokładnie tak. Więc- To w ogóle tak patrząc nawet na dobieranie tych nawet 5 już w tym momencie, tak, KVK, które tutaj jesteśmy, było najbardziej moim zdaniem fair i najbardziej było równe. Były 4 obozy były naprawdę równe sobie. Nie było jakichś wielkich przepaści, No. jeżeli chodzi pomiędzy tam właśnie obozami. I naprawdę bardzo fajne KVK, które się grało praktycznie do samego końca, bo nie było wiadomo, kto to tak na dobrą sprawę wygra, tak? Tu nie było jakby jednego kampu, czy tam nawet królestwa. Czasami jest tak, że to jedno królestwo wszystko przeważa, tak? Nie było tutaj czegoś takiego, że gdzieś była widoczna jakaś tam mega przewaga, czy mega przepaść. To takie właśnie pierwsze, które rozegraliśmy na tym KD i z tego, co tak właśnie pamiętam i tego, to było najrówniejsze dobieranie i moim zdaniem no, do tej pory chyba najlepsze KVK, które się grało, tak, bo wiadomo, no tam zwycięstwo, tak, ale sama nawet frajda z walki i z gry była największa wtedy, bo przeciwnik był no naprawdę w zasięgu i nie było właśnie tak, że się trafiało na jakiegoś tam wielorybka, tak, który kasował czasami pół sojuszu swoimi marszami, tak? No to spoko, no. A KVK 10 graliście też Heroic Anthem, czy to było co innego? Nie, akurat dziesiątkę zagraliśmy burzę manewrów, Jak ten burzę ogólnie oceniasz? tragicznie. Okej. Okej. Pierwszy i ostatni raz, o tak powiem. Rozumiem. Nie spodobała się w ogóle ta formuła. My wtedy graliśmy pioniera. I chyba ze względu na to głównie poszliśmy na ten. Chcieliśmy jakby jeszcze raz iść na hymn, aczkolwiek nam się nie trafił w rejestracji. Wtedy też tak troszeczkę inaczej było. Teraz możesz sobie coś zaplanować mniej więcej, bo widzisz Tak. jakby co będzie następne, nie? Niestety wtedy nie było takiej opcji. Nie było, Więc prawda. trzeba było w ciemno, że tak się wyrażę, strzelać. No nie pojawiło nam się nic nowego, tak, nie pojawiło nam się nic ciekawego, co byśmy chcieli zagrać, więc wybraliśmy się na tego pioniera wtedy. Aczkolwiek no nie tylko to była moja decyzja, ale i większości graczy u nas, że był to pierwszy i ostatni raz, kiedy na to poszliśmy. Może wtedy też to było niedopracowane. Moim zdaniem cała mapa tych burzy manewrów jest bardzo niesprawiedliwa, o tak powiem, bo niektóre obozy są jakby troszeczkę promowane. Te, które są w środku, No. mają dosyć łatwiejszą drogę i dosyć łatwiejszą pozycję do obrony przy już Kingslandzie. Tam oni tam do bramy to chyba 9 są, tak, o ile dobrze pamiętam. No oni tam mają rzut beretem od swojej bramy, tam się mogą bardzo łatwo zabudować, szybko zabudować i później już jest ciężko po prostu to przepalić. No tak, no czasem tak jest, że to... No burza manewrów wiem, że miała swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale to też zależy się od dobrania właśnie. Więc no czasem KVK źle dobierze, albo po prostu ten system lead dalej jest przez cały czas niby dopracowywany, no ale się dzieje jak się dzieje. Na KVK 10 graliście tą burzę manewrów, więc tam no nie udało wam się wygrać nawet, ani gwiazdy zdobyć, więc nie, tam nie by się... udało nam się gwiazdki zdobyć, ale tam jako powiedzmy, że obóz, który był z nami w koalicji,
zwyciężył to KVK, więc no, Aha. tu można powiedzieć, że jakby no, nie było ono przegrane też jakby tam totalnie, tak, no tam decydowały killpointsy, tak. Czyli jakby wygraliście, ale bez gwiazdy. Tak, dokładnie. No tak. to też liczmy to, bo to w sumie to nie jest, znaczy liczmy to na takiej zasadzie, że to jest okej KD, no okej KVK, bo czasem jak masz słabsze konta, a ktoś ma lepsze i robi wiadomo, tak to właśnie mówili DKP No i właśnie, KP. to dlatego też, tak, No, dlatego no też to- mówię właśnie o tym dobieraniu, że to pierwsze nam się trafiło takie, że no naprawdę były 4 kampy i 4 kampy były równe sobie. Mhm. Już właśnie przy burzy manewrów już były dysproporcje, bo były chyba 3 KD, 3 kampy, które były ewidentnie silniejsze. I 3 kampy, które były ewidentnie słabsze. No i tam się dobierało już 3-3, nie, były chyba, nie, sorry, 2 KD, 2 kampy były silne, No. 4 kampy były słabsze, nie? Więc tu już się tam od razu dobrali, że te 2 silniejsze są osobno, tak, i podobierali sobie jakby po 2 kampy słabsze. Więc Mhm. tutaj już było od razu jakby na wstępie było można powiedzieć wiadomo, kto tą później gwiazdkę zdobędzie, tak? Jeżeli Aha. w zależności od kiedy wtedy, w zależności od tego, która koalicja wygra, tak, no to wiadomo, że te silniejsze kampy no miały łatwiej, tak? No to tam już były jakieś chyba nawet i seedy B w większości, więc no to już są inne wartości przy graczach, wiadomo, więcej graczy, wiadomo, silniejsi gracze, więc TKP im leci dużo szybciej niż królestwom, które tam walczą gdzieś w seedzie C czy D, tak? No taka niestety no tak bywa w tym dobieraniu, że no nigdy na dobrą sprawę, znaczy może nie powiem, że nigdy, ale ciężko jest trafić naprawdę na wyrównane i takie naprawdę fair KVK. Mhm. No ale i tak KVK to 10 jest na plus, bo tak trzeba go na nie jakiś wiadomo super plus, ale jest na plus. Przejdźmy do KVK 11. KVK 11, gdzie graliście? Graliśmy z powrotem hymn bohaterów i znaczy, no ten hymn bohaterów jak dla nas jest do tej pory, tak sądziliśmy, tak, można powiedzieć do teraz, tak, sądziliśmy, że ten hymn jest dla nas najlepszą opcją. No nie mamy u siebie jakby tam w królestwie dużo spenderów, tak, no i ten hymn w dalszym ciągu jest opowieścią, która jest bardzo dobra dla ludzi free to play, bądź naprawdę tam wydających niewielkie pieniądze, tak, ta technologia przy Z5 jest w miarę szybko można ją osiągnąć jakby małym kosztem pieniężnym, tak, dlatego no też się decydowaliśmy na ten hymn. No też z racji tego, że mamy bądź co bądź jeszcze dużo osób takich w królestwie, których konta w dalszym ciągu w jakiś sposób się rozwijają. Wiadomo, że to już są tam konta T5 i tam z badaniami, tak, ale chodzi o dowódców, chodzi o ekwipunki, tak, te konta cały czas gdzieś tam jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby pokazać tą swoją faktyczną siłę bojową. Aczkolwiek tutaj mamy bardzo dużą pomoc ze strony Chestera. To jest nasz taki uzdrowiciel, można tak powiedzieć. Poświęca bardzo dużo czasu graczom i to każdemu, nieważne naprawdę ile ma tam siły czy kill pointsów, każdemu tak samo pomoże. Ustawia ludziom te marsze, ustawia ludziom te ekwipunki, pomaga coś tam poprzerabiać, czy te uzbrojenia. No ma chłopak do tego dużą głowę i ma zacięcie też do tego, także to jest nasz taki uzdrowiciel właśnie, mówię, bo już naprawdę bardzo dużo osób wyciągnął jakby z takiego błędnego troszeczkę myślenia. I ich wyniki widać od razu po następnym KVK na dobrą sprawę. Jednego gracza mieliśmy takiego, który tam nie imponował, że tak się wyrażę, swoimi statystykami. A po tak na dobrą sprawę 2 sesjach z Chesterem wyciągnął na KVK ponad 200 milionów KP, przy czym wcześniej miał niecałe 200 milionów KP, także jakby tam rozegrał, nie wiem, z 6 czy 7 KVK, tak, i uzbierał 200, gdzie później po sesjach z Chesterem na jednym zrobił 250, także można. Czasami ludzie po prostu nie wiedzą sami, że mają coś dobrego, bo nie mają na to czasu, żeby sprawdzać sobie. Czyli wy oprócz
tego, że gracie KVK, tak, sorry, ci przerwę, że oprócz tego, że wy gracie KVK, to też macie tam na przykład słabszych troszeczkę graczy, których uczycie też troszeczkę jak grać, nie Dokładnie tak. zostawiacie ich, fajna sprawa, fajna, ja to chciałem To nie wprowadzać. jest tak, że no bo to właśnie jest tak, że no wiadomo, jak ktoś chce, tak, no bo Mhm. wiadomo, są ludzie, którzy nie chcą, którzy traktują tą grę na zasadzie zabijania chwili swojego Mhm. wolnego czasu tam na dobrą sprawę, tak, no Mhm. są ludzie, którzy się w to wciągnęli Mhm. i chcą osiągać coś więcej, wiedzą już jakby na czym to wszystko polega i chcą być lepsi, chcą dawać więcej od siebie, no Mhm. ale czasami gdzieś tej wiedzy im po prostu brakuje albo po prostu gdzieś Mhm. czegoś, no po prostu nie wiedzą, tak. No ale mówię, no ktokolwiek się nie zgłosi tam od nas z graczy o pomoc w czymkolwiek, tak, no to tą pomoc otrzyma Mhm. szybciej lub później, wiadomo, to zależy też od naszego czasu, tak, i tego wszystkiego, ale naprawdę są gracze, którzy na nowo, że tak się wyrażę, zaczęli grać, tak, bo Mhm. gdzieś tam kiedyś grali, też jakieś błędy nowicjuszy popełniali, a teraz są, no wiadomo, ich cyfry jeszcze nie wyglądają imponująco, tak, ale widzą u siebie nawet tą swoją poprawę, widzą u siebie, Mhm. że mogą już więcej na przykład, tak, też już nie Mhm. popełniają jakichś głupich błędów. Dlatego, no jeżeli ktoś chce, ma chęci, ma ochotę na granie, a czegoś nie wie po prostu najzwyczajniej na świecie, to my zawsze jesteśmy skłonni takim osobom pomóc i też nie skreślamy też osób, których cyfry naprawdę nie wyglądają imponująco. No mówię, no u nas nie ma też czegoś takiego, że patrzymy tylko i wyłącznie na kill pointsy, tak, czy na ten, no to tu jest, każdy jakby każdy gracz jest obserwowany indywidualnie, Mhm. tak, to jest Mhm. No i fajnie. nikogo też, no wiadomo, limity limitami, tak, limity to na KVK też mamy, Mhm. nie jest to tak, że jest jakaś tam sielanka u nas, że można nic nie zrobić i sobie grać, no tak niestety nie jest, Mhm. bo też i sporo osób pisze o migracji i też niekiedy musieliśmy niestety odmawiać, bo tego miejsca nie mieliśmy. To już tak patrząc wstecz, tak, no bo Mhm. w tym momencie akurat, no teraz nam się udało to okienko transferowe, które, że tak się wyrażę, było. Mieliśmy spory zapas siły, więc można było naprawdę kilku fajnych graczy wpuścić. Widziałem parę kont, które tam coś pisały kiedyś do mnie i znaczy widziałem znajome twarze, że są u ciebie po prostu w KD. No też między innymi, bo wiem, że grasz na 2732. Mhm. Sporo osób stamtąd też Mhm. w tym momencie, znaczy czy ja wiem, czy sporo, może ze 2-3 osoby w tym momencie przyszły chyba stamtąd, o ile Mhm. dobrze pamiętam. Ale no pisało dużo więcej osób pisało, Mhm. ale to tak jak na przykład, no wiadomo, niektórzy grają, bo nie wiem, bo lubią sobie pofarmić czy tam coś i jakby tych cyferek takich imponujących nie mają, aczkolwiek konta stare i takie bez polotu, no to niestety też mówimy nie. Mhm. Nie każdemu, aczkolwiek no to jest, no mówię, każda osoba, która chce do nas migrować, jest rozpatrywana indywidualnie. Mhm. Tutaj jeżeli właśnie tam chodzi o jakby migrację od was z Królestwa, no to tam powiedzmy, że mieliśmy troszeczkę ułatwioną sytuację, bo też kilku graczy było u was wcześniej, którzy Mhm. już tam u nas troszeczkę pograli, więc gdzieś tam tych ludzi troszeczkę też poznali, więc no też czerpnęliśmy informacji jakby od graczy, tak? Czy znają, czy kojarzą i jaką mają Normalna rzecz, nie? Normalna jaką rzecz, mają my tak czy tak opinię. No robimy. jeżeli było gdzieś tam od razu na wstępie powiedziane, że tam gościu 3 KVK z rzędu nie wyrobił limitów i Mm. ogólnie nic nie robi, to niestety takie osoby były skreślane już, Mm. już na początku, tak? No wiadomo, jak No ktoś chce wiadomo. grać i ma ten, no to nie skreślamy, tak? Ale jeżeli już znamy jakąś tam jego historię i ta historia jest dosyć nieciekawa, no to niestety nie ryzykujemy w takich ludzi, o tak powiem. No, ja wiadomo, znam temat.
łatwo jest przyjąć, a później jest gorzej, że tak się wyrażę, pozbyć, tak, Mhm. takich ludzi. Znam temat, ja też to przerabiam, więc... Ale czasem tak bywa, że trzeba w to pójść. Słuchaj, KVK 11 już wiemy, wygraliście KVK 11, tak? Heroic Anthem. Tak, KVK 11 było wygrane z gwiazdeczką. Też bardzo ładnie tam mieliście dobieranie, czy już bardziej na was to wszystko tutaj- polegało? Nie, tutaj też było takie w miarę było uczciwe, w Mhm. miarę było sprawiedliwe i równe to dobieranie. Mieliśmy u siebie w obozie królestwo, które aspirowało już w tamtym momencie do seedu B. Mhm. Bardzo silne królestwo. No i tam była widoczna jakby różnica już tych poziomów, tak? Tam gracze już byli dosyć silniejsi, aczkolwiek naprzeciwko nas był identyczny kamp, w którym była taka sama sytuacja. Jedno KD było ewidentnie silniejsze, reszta była tam, no może nie 5 poziomów niżej, ale te 2 poziomy niżej, tak? No to też było mniej więcej równe dobieranie. Aczkolwiek to właśnie KVK 11, w którym też właśnie zdobyliśmy gwiazdkę, Mhm. tak patrząc sobie na te wszystkie, co rozegraliśmy do tej pory, wyglądało najlepiej pod względem właśnie takiej organizacji naszego już sojuszu. Tu już się wtedy zaczęła naprawdę tworzyć taka fajna grupa ludzi, bo wiadomo, no to pierwsze to taka była jedna wielka niewiadoma. Było fajnie, bo zdobyliśmy gwiazdkę, było fajnie, bo wygraliśmy, ale niestety dużo było takich rzeczy, które trzeba było niestety poprawiać, tak? Gdzieś tam właśnie tych ludzi uczyć pewnych zachowań, tak? No bo były to osoby, część była osób doświadczonych, Coś cię urwało? można powiedzieć nowicjuszy, tak? Julek, Więc coś cię urwało przez chwilę, że było nowicjuszy i? nie, no, że część była właśnie tam doświadczonych, część była nowicjuszy i gdzieś tam trzeba było niestety tych ludzi jeszcze pewnych rzeczy uczyć. A już później kolejne KVK, właśnie ta burza manewrów, no to tam powiedzmy, że było to totalna nowość dla nas, więc też tak nie przywiązujemy do tego uwagi. A tu już później kolejne to właśnie ta 11, to było już naprawdę było widać taki no zalążek tej naszej grupy, która już w tym momencie bardzo fajnie funkcjonuje. Stworzyła się, powiedzmy, no nie wiem, no my w tym momencie mamy około 110 takich aktywnych kont w królestwie, tak, które walczą, które codziennie tam uczestniczą w życiu sojuszu. No i z tego, powiedzmy, z tych 110 osób mniej więcej się wyklarowała taka grupka 60-70 osób, którym naprawdę można powiedzieć, że się chce, które są naprawdę tam aktywne bądź bardzo aktywne podczas KVK, czy nawet podczas off-sezonu, co czasami jest bardzo dużym problemem, zwłaszcza w takich mniejszych królestwach, gdzie ten seed jest niski i tych ludzi jest mniej i tutaj jeszcze jak ci odchodzi praktycznie 50% takiej aktywności, tak, codziennej na dobrą sprawę, bo część ludzi po prostu tylko wejdzie, spali AP na szybko, odbierze główki i tam zrobi event i po sprawie. No my tam się staramy jakby tych ludzi cały czas też aktywizować w tym off-sezonie, bo wiemy, że to nie jest najłatwiejszy czas dla każdego, bo w większości się odechciewa wtedy po prostu wchodzenie w grę. No ale gdzieś tam w jakiś tam różny sposób też się staramy i jakieś tam swoje eventy tworzyć, typu tam mamy nawet taki nasz turniej wewnętrzny na najlepszego jednorożca. Aha, okej. To po prostu robimy sobie pojedynki, każdy tam z graczy wystawia sobie 2 pary, robimy sobie drabinkę, robimy sobie losowanie i no, że tak się wyrażę, później zwycięzca zgarnia tam nagrodę, wpisowe tam jakieś robimy sobie z surowców i później na sam koniec zwycięzca otrzymuje tam jakąś nagrodę. To taka Oprócz tego zabawa tam ogólnie, no i dobrze. Dokładnie tak, no żeby tych ludzi też jakoś tam zmotywować, też to jest okazja dobra, że właśnie do sprawdzenia swoich marszy, tak, do sprawdzenia swoich możliwości, jakichś konfiguracji, tak, bo niekiedy nie ma czasu nawet na to, tak, no robienie sobie takich duelów, bo duelów w off-sezonie, no czasami się po prostu nie opłaca też, tak, no wiadomo, to jest leczenie, surowce i wszystko, a tutaj no mają, że tak się wyrażę, ludzie coś jeszcze w zamian, bo mogą sobie coś tam wybrać, oczywiście to jest zabawa, tak, to tam nikt nie leci na łeb, na szyję, na wszystko, tak,
No mamy wiadomo w kwestii też konta, które bardzo mocno odbiegają od innych, tak? To są naprawdę silne konta. No ale oni grają w swojej lidze, oni się biją między sobą, aczkolwiek to też nie jest tak do końca, że nawet z takim najsilniejszym nie idzie wygrać w przypadku tam powiedzmy 2 na 2, tak? No bo to są wiadomo, no, to są konta, które tam mają po 5, 6 czy 7 marszy wraz z EQ, tak, ale no w przypadku takiego nawet małego turnieju, tak, no to taka dysproporcja nie jest, znaczy taka przewaga nie jest aż tak zauważalna, więc tu naprawdę może wygrać każdy z każdym. Takie, no staramy się coś tam tworzyć dla tych ludzi też właśnie, żeby no żeby im się nie nudziło, tak, bo gdzieś tam mówię, gdzieś popadają niektórzy w jakąś monotonię przy tym farmieniu i tym wszystkim i no niestety część ludzi odpada w takich off-seasonach. No my się staramy jakoś tych właśnie ludzi też zaktywizować, żeby im ta chęć nie spadała do grania, tak, bo to jest też najważniejsze. No w przypadku małych królestw, tak, no bo my w dalszym ciągu nie jesteśmy jakimś wielkim królestwem, więc tych graczy, których mamy, szanujemy i dbamy i staramy się po prostu zapewnić im jakieś atrakcje w miarę naszych możliwości. Rozumiem. Nie no, bardzo fajnie. No KVK to jedna mamy tę 12 KVK waszą troszeczkę śledziłem, bo nie będę ukrywał, byłem na przeglądałem wasze KD, jak graliście KVK 12. Też chyba nie wiem, czy wtedy nie w Heroic Anthem albo czymś podobnym, bo Heroic Anthem byliście znowu, bo pamiętam, że wy tam trochę walczyliście w strefie 5, potem z tej strefy 5 was chyba wypchali do strefy 4, no i w sumie później praktycznie nic tam się już u was nie działo jakiegoś wielkiego, nie? Jak to tam wyglądało? Bo nie pamiętam wszystkiego oczywiście. Inaczej z zewnątrz, nie? Tak, nie, znaczy ostatnio właśnie to KVK, ten ostatni hymn, który rozegraliśmy, jakby dobór koalicjanta był, no moim zdaniem nie był ogólnie też dobry, tak? No tak trafiliśmy ogólnie na KVK, gdzie było z 20 królestw. Były 4 obozy po 5, tak dobrze mówię. Trafiliśmy do praktycznie chyba było 17 azjatyckich, czego 13 to chyba była sama Korea. Więc no tak, nie wiem, różne ludzie mają mniemania o tych królestwach i różnie to bywa. No nam się trafiło tak, że tu praktycznie było, znaczy my ogólnie byliśmy w obozie ziemi, a koalicjanta mieliśmy wodę, więc byliśmy, znaczy nie, przepraszam, byliśmy, nie, dobrze mówię, byliśmy jako woda, wy byliście tak, chyba jako woda, w lewym dolnym. Jako woda, dobrze. W lewym jako dolnym, woda, no. a koalicjanta mieliśmy ziemię, czyli mieliśmy po przekątnej, nie? 2 Z5 do walki, jakby tam i tu też było taka właśnie, już byłaby, tak jak mamy na przykład w tym momencie też na KVK, dobieranie było takie, że są 2 silne kampy i są 2 słabe kampy. My jakby tam decyzją jakby tam przewodniczącego koalicji, tak, było, że idziemy na 2 obozy, idziemy na obóz ognia, który był silny. No. Jakby był w tej grupie tych 2 kampów silniejszych, tak? No i gdzie my, no nasza dysproporcja, gdzie tam były seedy B, seedy C wysokie, gdzie u nas były seedy D i C tak na dobrą sprawę, tutaj ta dysproporcja już była bardzo duża. Oni poszli jakby główną siłą bojową na nas, więc bardzo szybko nas zepchnęli stamtąd, a nasz koalicjant wszedł dosyć wysoko już wtedy w ich strefę 5, znaczy pomiędzy nimi, no i ją utrzymał bez problemu, można powiedzieć. Później, no bo gdy oni już po czasie, że tak się wyrażę, weszli w tą strefę, no to już tam oni już byli obudowani, więc tam już im było ciężko jakby to wygrać. A my znowu zeszliśmy na drugą strefę pomiędzy obozem wiatru i tam przepychaliśmy, no tylko że my mieliśmy taką samą sytuację, jak właśnie miał ogień z ziemią, gdzie oni już byli po prostu wtedy zabudowani. No ale nam udało się tą strefę odbić, więc tutaj już był jakby tam jakiś światełko w tunelu i płomyczek nadziei, że to KVK jeszcze nie jest stracone dla nas.
Mhm. No aczkolwiek później podczas Z5, podczas Z6 i podczas ołtarzy, jakby się to wszystko zweryfikowało. Głównie Mhm. przy pas 7 na tych, no to tam już zostaliśmy, że tak się wyrażę, pokonani. Mhm. Z dwóch stron można powiedzieć, i ze strony obozu ognia, i ze strony obozu wiatru, no bo oni jakby uderzyli ze zdwojoną siłą w nas, czyli tam słabszych, tak, no gdzie później już nawet ta silniejsza ziemia nie była w stanie i nam pomóc, i w jakikolwiek tam sposób przesądzić o losach tego KVK, więc no tutaj, no mówię, tak jak już praktycznie Kingsland to była, my weszliśmy do Kingslandu, jeszcze próbowaliśmy, aczkolwiek no to już nie miało jakby tam większego sensu, bo raz, że my byliśmy wyczerpani po pas 7, tak, a Mhm. dwa, że i tak znowu w dalszym ciągu oni we 2KD, 2 kampy atakowały jakby nasz kamp, więc no tutaj no nie mieliśmy już, że tak się wyrażę, szans na cokolwiek w tym momencie i bardzo szybko sobie tam zresztą z nami poradzili też, no i zablokowanie wtedy już tam obozu ziemi, no to była też czysta formalność, tak, dla nich, bo gdzie oni tam już też byli dosyć mocno pobudowani w Islandzie, także no tutaj już nie było tego. To niestety to KVK było jakby z góry też przesądzone i no, nie mówię, że odpuszczono od nas, bo my też nigdy nie odpuszczamy w takich przypadkach, staramy się gdzieś tam do końca samego ciągnąć, ile się da, że tak się wyrażę, no ale to już było wiadome też, że to KVK nam nie poszło, tak? Mhm. I tego. No teraz mamy kolejne, dopiero co zaczęte, zobaczymy co z tego będzie. Dobieranie podobne w sumie do poprzedniego, czyli 2 silniejsze, 2 słabsze kampy. No zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy. No w tym momencie naszym koalicjantem jest ogień. Mhm. Teraz Więc teraz macie KVK 13 już wasze, nie? KVK 13, dokładnie tak. KVK 13, czy już tutaj sobie lecicie, z tego co tutaj widziałem, to macie tą wodę też? Tak, I waszym mamy koalicjantem, jeszcze raz, kto jest? Waszym? Ogień. Ogień. Tutaj Czyli w sumie mamy już gracie lewa na prawą, nie? Czy klasyka? Lewa na prawą, no zobaczymy jak to nam pójdzie. Ja zdecydowanie wolę taki układ, Tak, oczywiście. że ten jedną Z5 masz, że tak się wyrażę, bezpieczną ze swoim koalicjantem, tak, i tutaj możesz się głównie skupić na walce w jednej strefie, a tutaj akurat naszym przeciwnikiem, który tam już w środę będziemy mieli, tak, z nimi pierwsze walki, obóz wiatru jest na takiej samej zasadzie jak my, tak, no my jesteśmy jakby te 2 słabsze kampy, a właśnie ogień z ziemią są 2 silniejsze kampy. No i oni tam się będą bić między sobą, my się będziemy bić między sobą, także no uważam tutaj, że mamy Dobrze zrobione. spore szanse no i myślę, że będzie fajna zabawa, bo przede wszystkim o to chodzi, tak? No jeżeli są wyrównane walki, nie idziesz tam na nie wiadomo kogo, tak? No to i grać się chce i te walki zupełnie inaczej wyglądają, a mam nadzieję, że tak będzie, bo nawet no, gołe cyfry, tak, to mówią, że nasze 2 kampy są bardzo wyrównane. Zresztą nawet patrząc na, może to dla nikogo tam, może część ludzi uważa, że na przykład wyniki pre-KVK nie są w ogóle miarodajne ale moim zdaniem jest tak, Różnie. Różnie jest, wiesz? jest to tam w jakiś sposób jest to też oznaka jakby aktywności królestwa, tak? Bo to patrząc na ten pierwszy i trzeci etap, no to jest ewidentnie jakby oznaka aktywności, oznaka liczby osób, które faktycznie gdzieś tam aktywnie uczestniczą w tym KD. No u nas to w tym momencie mieliśmy 4. miejsce, goniliśmy do samego końca, do samego resetu we wtorek goniliśmy 3. miejsce. No to była taka, no powiem Ci tak, że mieliśmy gdzieś o godzinie 20, mieliśmy 15 milionów straty do 3. miejsca, gdzie o godzinie 1 w nocy było już to tylko 3 miliony mniej więcej, 3,5 miliona. No tam szło równo, naprawdę i to
o godzinie 1 w nocy potrafiło być odpalonych po 34 czy nawet 35 fortów No, naraz, wiesz, tak? elegancja. Elegancja, nie? W 95% Polaków, tak? Mhm. Środek tygodnia, 1 w nocy. Mm. Nie, no naprawdę tam, no niestety nam się nie udało dosięgnąć ich, bo to, tam też oni się obudzili i też zaczęli jechać równo. No ale no tak, no to są, no moim zdaniem właśnie te pre-KVK to są też w jakimś tam stopniu oznaką aktywności królestwa. No u nas w kampie jedno królestwo zajęło 2. miejsce, no my 4, a reszta no to już tam jakby poniżej tych faktycznych nagród, tak, czyli tam poniżej 6. miejsca była, nie? Więc, no więc zobaczymy, co z tego będzie, tak? No, mam nadzieję, że to dobieranie jest dosyć fair i dosyć sprawiedliwe, no i czeka nas naprawdę fajna zabawa już niedługo. No tutaj to dobieranie, z tego co przeglądałem tam wcześniej na wasze dobieranie, no to macie właśnie te kampy bardzo fajnie, tak sam mówiłeś. I zresztą tutaj te pre-KVK, to pre-KVK jest różnie. Ja byłem na Królestwie, gdzie mieliśmy 5 pod rząd KVK wygranych pre-KVK, a królestwa, które z nami rywalizowały, były tam 3., 4. miejsce i one wygrywały KVK, bo nawet jeżeli my mieliśmy aktywność, to oni mieli dużo lepiej konta porozwijane i po prostu nas wgniatali w Openie. Co z tego, że Rally Garnizon walczyłeś jak się dało, jak Open, no mieli no lepszy, no. Wiesz, tylko konta No 5-6 marszowe. tak No. Dokładnie tak, no czasami to jest też taki jakby ból królestw, tak? Bo każdy się nastawia na garnizon i na relay, głównie przy migracjach, tak? Szukasz kogoś z garnizonem albo z relay. No u nas to zupełnie inaczej wygląda. My nie potrzebujemy garnizonu, my nie potrzebujemy relay, bo mamy konta, które to mają, tylko nam brakuje pola. Nam brakuje ewidentnie często gęsto pola, gdzie gracza, który jest w stanie wystawić te 3, 4 czy 5 marszy, tak, to takich marszy, które nie zostaną obite po 2 minutach. No takich graczy nam niestety gdzieś tam jeszcze troszeczkę brakuje. Zresztą też teraz właśnie podczas tych migracji jakby nie patrzyliśmy na te garnizony, nie patrzyliśmy nawet na te VIP-y, tak, bo to głównie jak ktoś pokazuje, że ma garnizon, tak, i wszystko, nie, ale wyskakuje z VIP-em 15 czy 16, no to nie ma sensu, tak, no te straty dla każdego będą dosyć duże, no nieważne jak tą technologię później też podciągnie czy cokolwiek, no to no nie liczy się sam dowódca, tak, no trzeba mieć jeszcze i EQ i wiadomo i tego VIP-a, żeby ten garnizon czy relay miało sens, tak, no my mamy takich ludzi już gotowych u siebie, także my takich wiadomo, że jak się ktoś trafi, to fajnie, bo dodatkowa osoba, tak, ale nie jest to jakby dla nas też tam jakieś tam kryterium główne, tak, że musi mieć garnizon, czy musi mieć jakieś tam relay potężne, żeby móc do nas na przykład migrować, tak, u nas się liczy głównie właśnie open field, bo wiemy, że tutaj mamy jeszcze jakieś tam braki, tak, no i często gęsto też to widać, bo mówię, no czasami tworzyć tą grupę tych, wiadomo, że jak są walki, no to ludzie są aktywni, no ale to wiadomo też, że czasami ktoś po prostu nie może zbyt długo posiedzieć, bo jakieś walki wypadają w środku tygodnia, no to wiadomo, że to różnie bywa. No prostu, tak, nie? To prawda. No. Ja sam zobaczę właśnie, bo my też zaraz będziemy, mamy w tym samym czasie będziemy walczyć na KVK, więc też jak będę mógł, to będę tu obserwował, jak wam też idzie. Bo to ja uważam, że ogólnie, bo wy teraz gracie ogólnie Tide of War, ale Tide of War jest bardzo fajnym KVK. Ja ogólnie chciałbym kiedyś, żeby Lil wypuściła taki KVK, gdzie nie ma badania technologii. Po prostu liczy się aktywność i to, co ludzie mają na kontach, a nie, że walą w ciekawy pomysł. Tak, a czy ja to na testach im też tam pisałem, bo tam mieliśmy różne ankiety, tych ankiet było w cholerę do robienia. Ja to też parę razy sugerowałem, zresztą po feedbacku, który mnie teraz wychodził, to też no, oni mają widać różne pomysły teraz na grę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fajnie, że tutaj ogólnie mogliśmy się dzisiaj spotkać i przegadać ogólnie, w końcu nam się udało też, bo przez ten mój natężony czas i przygotowania pre-KVK i ten zlot w Warszawie, co był, no trochę tego mi czasu zabrało.
Fajnie, że się udało nam się w końcu spotkać. Wiem, że ty też teraz twój wolny czas na to poświęcasz, więc bardzo, bardzo fajnie. No i mam nadzieję, że wam to będzie szło do przodu, nie? Że wygracie tam swoje kiwiki i zdobędziecie się gwiazdę, bo ja na przykład lubię, jak polskie królestwa zdobywają gwiazdy i się rozwijają, więc ja na to patrzę, tak, pod tym względem, bo wiele lat grałem na zagranicznych KD i wiem, jak też traktuje się tam między innymi Polaków i też jak podchodzą niektóre królestwa do polskich KD zagraniczne, więc fajnie, jeżeli takie KD polskie się rozwijają i pchają te swoje możliwości do przodu, nie? No bo trzecia gwiazda to już też jest fajny już temat, nie? No Jeżeli mamy nadzieję, że teraz nam się uda, wakacje są, no część ludzi wiadomo gdzieś tam powyjeżdża, No ale tak. część ludzi gdzieś tam więcej będzie miało trochę wolnego czasu, także no liczymy. No gwiazdka może być ciężka ze względu na to, że mówię, też mamy jakby dwa kampy, które będą silniejsze, tak? Tak, no wiem. Będzie leciało łatwiej. Aczkolwiek no, nie wychodzimy jakby od razu na straconej pozycji i będziemy cisnąć, żeby jak najlepszy wynik uzyskać. Najważniejsze nie odchodzić ze strefy komfortu i po prostu, że walczyć do przodu, no bo takie jest moje zdanie znowu, jeżeli chodzi o kiwiki. Uważam, że każde królestwo ma tam swoje, wiesz, plusy i minusy, tak jak mówiliśmy o tam ściąganiu graczy, ale fajnie, że ci Polacy jednak mają, wiesz, gdzie indziej miejsce, gdzie są też potrzebni, bo na przykład na jakimś królestwie sobie nie dają rady, nie? Tak jak tu mówiłeś przedtem właśnie na temat migracji, nie? Ogólnie nie wiem, czy teraz mam cię pytać, tak jak się przeważnie pytam królów na temat migracji, czy chcesz się jakoś zareklamować, bo wy w tym momencie jesteście podczas KVK, no ale jeżeli chcesz zareklamować swoje KD tutaj na temat przyszłych, powiedzmy, migracji, no to dawaj, Julek. No co, no zapraszamy każdego aktywnego, tak jak już powiedziałem, nie musi być Polak, aczkolwiek no tutaj masz na pewno widownię polską, głównie polską, jak nie samą polską. Jest tak różnie. Zapraszamy aktywnych, niekoniecznie wielkich graczy, aczkolwiek wielkich też zapraszamy. Każdego, kto ma ochotę z nami się pobawić, z nami pograć, z nami pospędzać czas, śmiesznie czasami pośmiać się i powalczyć przede wszystkim, no to zapraszamy. No niestety nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych osób będziemy w stanie przyjąć, bo to wiadomo, wszystko zależy od widełek, którymi będziemy dysponować, aczkolwiek co KVK, te 3-4 osoby minimum jesteśmy zawsze w stanie wpuścić, także no chętnych zapraszamy. No, są 3 osoby u nas jakby odpowiedzialne za takie za wstępną ocenę gracza, tak? Jest to Endymion, jest to Patyk i jest to Wudziak. Więc jeżeli ktokolwiek tutaj z widzów ma ochotę spróbować swoich sił u nas na KD, no to zapraszamy odezwać się do graczy, wrzucić tam jakieś screeny ze swoich kont i co, no. Może się spotkamy. Może być godni. Tak. Nie no, fajnie. Jak coś będziemy w kontakcie. Dzięki wielkie jeszcze raz, że się zdecydowałeś tutaj na rozmowę. Dzięki wam, widzowie, że przez cały czas jesteście. Rozwijamy ten kanał, pchamy, bo to dzięki wam to wszystko idzie do przodu. Subujcie, komentujcie, lajkujcie i pchajmy to dalej. Trzymajcie się. Na razie. Hejo. No, na razie, cześć.